Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i Sojuszu RAM. Pytaliście ostatnio, które statki powietrzne powinniście używać podczas wydarzeń, zarówno w walkach indywidualnych, czy też jako wypełniacze rajdów, czy garnizonów, i które z nich najlepiej wybrać. Więc w tym wideo szybki poradnik, które ze statków powietrznych wybrać do poszczególnych czynności. Na wstępie dodam tylko, żebyście pamiętali o tym, że wybór danego statku powietrznego podyktowany jest również tym, jak bardzo rozbudowany jest konkretny statek powietrzny na waszym koncie. A więc zajrzyjmy do naszych hangarów, gdzie zlokalizowane są wszystkie statki powietrzne i zacznijmy od tych, które powinniście używać podczas atakowania solo. Pierwszym z nich jest helikopter. I zauważcie tutaj, że niezależnie czy wybierzecie umiejętność pierwszą, czy też drugą, każda z nich będzie skuteczna w walkach solo z przeciwnikami. To samo tyczy się samolotu generacji trzeciej, gdzie również wybierając umiejętność pierwszą lub drugą, będą one skutecznie działać w walkach solo. Natomiast który z nich wybrać, powinniście zdecydować porównując wartości siły tych umiejętności, gdyż mogą one się różnić w zależności od poziomu ulepszenia każdego z nich. Trzecim statkiem powietrznym, którego powinniście używać w walkach solo, jest lotniskowiec, którego również dwie pierwsze umiejętności dają Ci dodatkowe wzmocnienia podczas walk indywidualnych z przeciwnikiem. Jeśli rozpoczynasz rajd i to niezależnie czy na przeciwnika, pułapkę kreatora, czy też podczas innych wydarzeń, powinieneś skorzystać z trzech opcji: samolotu generacji pierwszej, samolotu generacji trzeciej lub lotniskowca, ale tylko i wyłącznie z ustawioną pierwszą umiejętnością, gdyż tylko ona daje wzmocnienia liderowi rajdu. Który z nich wybrać w pierwszej kolejności, musicie sprawdzić w zależności od ich ulepszenia na waszych kontach. W moim przypadku minimalnie lepsze wartości daje samolot generacji pierwszej niż na przykład lotniskowiec. Jeśli jesteś graczem wypełniającym rajdy, to masz do wyboru tylko dwie opcje: samolot generacji pierwszej z ustawionymi umiejętnościami drugą lub trzecią, lub samolot generacji trzeciej również z ustawioną umiejętnością numer 2 lub numer 3. Ostatnią opcją jest wypełnienie garnizonów w takich wydarzeniach jak walka o stolicę, czy też w kanionie rezerwuaru. Ale w tym wypadku, niezależnie który statek powietrzny wyślesz do garnizonu, czy też którą umiejętność wybierzesz, jego umiejętności będą działały w każdym przypadku. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych podpowiedzi i pomożecie zarówno sobie, jak i swojemu sojuszowi w rywalizacjach w różnych wydarzeniach. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.